Grałem dzisiaj Galaxy Jupiter 2. Galaxy jest czasami też nazywane Yinha, albo w innych kręgach Milky Way. Okładzinę tą testowałem na podkładzie Max. Wykonanie okładziny jak za tą cenę oceniam na bardzo wysokim poziomie. Jest to poziom wykonania, powiedzmy, Hurricane Provincial. Moje pierwsze odczucia są bardzo pozytywne. Rotację na tej okładzinie czujemy dopiero przy grze topspinowej, kiedy wykonujemy pełny, obszerny ruch. Przy krótszym ruchu tego czucia jest trochę mniej, jednak ta rotacja jest bardzo nieprzyjemna. W każdym elemencie, czy to przy topspinie, czy przy bloku, bardzo fajnie idzie wykonywać taki stop blok z tej okładziny i ta piłka leci prawie jak po antku. Szybkość na początku, jak odbijałem sobie podrzucając piłkę tylko na rakiecie, wydaje się bardzo niska, jednak przy odbiciu piłeczki już na stole jest to bardzo fajne, satysfakcjonujące. Nie jest to, powiedzmy, Goldtarts 5 czy 8, jednak jak na Chinkę klejącą jest to dosyć szybka okładzina. Kontrola na tej okładzinie to najlepszy parametr, ona ma naprawdę wysoką kontrolę i porównywalnie do ciężko powiedzieć czego, bo od razu po pierwszych piłkach bardzo dobrze czułem piłkę na stole i ciężko było wyrzucić piłkę ze stół w każdym elemencie, czy to przy topspinie, czy przy bloku. Po całym stole byłem w stanie rozprowadzać wszystkie elementy. Ta okładzina nie ma katapultu, piłkę gramy z ręki praktycznie i najbardziej to odczuwamy grając przy stole. Jeżeli stojemy, oddajemy mocną kosę, ktoś nam oddaje, to ruch trzeba tak i tak wykonać cały obszerny przy stole, nie da się skrócić ruchu i dlatego ten katapult jest niski, ale tym samym bardzo kontrolujemy piłkę na stole, bo ta klejąca warstwa też bardzo mocno trzyma i wszystko wsadzamy w stół. Producent mówi nam, że ta okładzina ma 39 stopni twardości. Wydaje się to dużo. Tyle mają mniej więcej Hurricane 3 Neo. Natomiast całe odczucie nie jest aż tak twardo. Ten wierzch jest w miarę miękki i jest to w miarę przyjemne. W porównaniu do Yoli Tango, Golden Tango, którą testowaliśmy ostatnio, jest to okładzina trochę bardziej miękka. Ciężar tej okładziny nie jest wysoki, wręcz w porównaniu do Goldtarca 8, którą używam na co dzień, zestaw obniżył swoją wagę. Okładzina ta według mnie najlepiej się sprawuje przy elementach, w których zmieniamy rotację. Jest to typowo klejąca okładzina chińska i grając blok, czy kontra topspin, czy topspin, wszystkie te elementy są bardzo fajne. Nie ma takiego czegoś jak na Hurricane, że piłka nam staje na stole bardzo mocno po bloku i to jest fajne, tak? Ta piłka nam ucieka wręcz, bo możemy wykonać sobie taki stop, blok z boczną rotacją, trochę bardziej do przodu zawsze uderzyć i to działa. Natomiast fajnie się też gra topspin, kontra topspin, do tego ona jest stworzona do gry forehandowej, topspinem, kontra topspinem i do zmiany rotacji, przede wszystkim zmiany rotacji. Najgorzej się sprawuje tak naprawdę
naprawdę w grze, gdzie chcemy używać katapultu. Tam odrzutka jest w miarę fajna, ale czasami brakuje tej mocy. Na pewno nie zaskoczymy przeciwnika grając blisko stołu. Tam jesteśmy w stanie wycofać rękę i w każdym momencie zagrać, ale na przykład elementy z nad stołu, no to już zdecydowanie trzeba byłoby użyć bardzo szybkiej deski, żeby zeskakiwać elementami z nad stołu. Okładzina ta już fabrycznie ma tam w sobie jakiś tuning, jest zabezpieczona folią z góry, od dołu i czujemy, że ta moc w tej okładzinie naprawdę jest fajna. Ta okładzina jest na pewno dla osób, które chcą sobie spróbować dobrej chińskiej okładziny i szukają czegoś alternatywnego dla europejskich okładzin, czegoś tańszego, czy jakiejś broni, która będzie przynosić punkty z forehandu, bo to jest typowa okładzina forehandowa, która będzie zaskakiwać, bo ma nietypową parabolę lotu. Ta okładzina zdecydowanie na backhand się nie nadaje, jest za twarda i tam na backhandzie mamy za mało mocy, aby zaskoczyć przeciwnika. W serwisie jak typowa okładzina chińska może zaskoczyć, jeżeli mamy dobry rotacyjny serwis, to będziemy tą okładzinę bardzo dobrze wykorzystywać. Kosa z tej okładziny jest nieprzyjemna, jesteśmy w stanie każdą piłkę po odbiorze skrócić i ta piłka początkowo na pewno będzie zaskakiwać naszego przeciwnika, po czasie może się do tego przyzwyczaić, ale na pewno na początku dostaniemy trochę plusów z tego tytułu, że ta piłka będzie inna niż zazwyczaj się dostaje po okładzinach europejskich. Mimo że jest to bardzo klejąca okładzina w grze pasywnej, daje radę. Powiem tak, Europejczycy próbowali robić okładziny chińskie, jednak Chińczycy robią te okładziny bardzo dobrze. W grze aktywnej ta okładzina zachowuje się wyśmienicie i wszystko gramy bardzo mocno, w pewnym ruchu bardzo mocno kontrolujemy piłkę na stole i zawsze skończymy tą piłkę tam, gdzie chcemy i wszystko zależy od nas. Nasz przeciwnik tak naprawdę nie robi nam za dużo krzywdy, jeżeli w miarę szybko poruszamy się na nogach. Okładzina ta jest na pewno stworzona do gry topspinowej, kontratopspinowej i będzie wszystko siedzieć nam w stole z każdej strefy, z pierwszej, drugiej, trzeciej strefy i nie odczuwałem dyskomfortu, tak jak na niektórych okładzinach, nawet europejskich, których brakowało mocy. Tutaj nawet za tą cenę w trzeciej strefie nie brakuje mocy. Przez to, że tą okładziną tak można zmieniać rotację, bardzo dobrze nadaje się do gry na czopy. Na pewno będzie pomagać przy grze na czopy. Ta okładzina na pewno nie jest w stanie zastąpić Tenergy, jest to zupełnie coś innego. Nie da się tego porównać do okładzin typu Tenergy, Blue Fire czy Goldtarts 5.
Powiedzmy od takich typowych europejskich okładzin ta okładzina ma więcej rotacji przy grze top-spinowej. Tam naprawdę przy grze top-spinowej generujemy potężną rotację, która ucieka od razu ze stołu i rozrzucamy kątowo naszego przeciwnika. W stosunku do europejskich okładzin, do tej okładziny na pewno potrzebujemy więcej kondycji. Ten ruch trzeba wykonać mocniejszy, bardziej dynamiczny, żeby zagrać tą piłkę w stół, ale jeżeli mamy odpowiednią kondycję, to damy radę po prostu grać na wyższym poziomie właśnie takimi okładzinami. Myślę, że ta okładzina ma bardzo duży potencjał i jest przyszłościowa. Biorąc pod uwagę ten podkład, jest bardzo zbliżony do Hurricane w wersji Provincial, która jest dwukrotnie droższa i jest to bardzo fajna okładzina. Myślę, że wiele osób grających typowymi chińskimi okładzinami mogłoby ją sobie spróbować i wykorzystać do swojej gry. Fajnie się tym gra, bo mamy bardzo dużo kontroli. Ten parametr kontroli jest to najbardziej przyjemna rzecz na tym sprzęcie i każdą piłkę jesteśmy w stanie oddać. Nie robi nam krzywdy rotacja przeciwnika, przez co jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co wraca nam na stół. Z chińskimi okładzinami był zawsze taki problem, że ciężko było porównywać to do starego zakazanego kleju i ta wersja Jupiter 2 daje taki dźwięk bardzo przyjemny i do tego wszystkiego tą piłkę plastikową bardzo mocno jesteśmy w stanie wsadzić w stół z bardzo dużą rotacją, co może zaskoczyć przeciwnika. Zapraszam do moich poprzednich testów. Możecie spojrzeć na stronę główną. Tam mam dużo materiałów posegregowane. Mam tam wrzucone rozgrywki ligowe pierwszej ligi, drugiej ligi. Mam wrzucone materiały dla początkujących, materiały dla bardziej zaawansowanych, okładziny ofensywne, defensywne, deski, wszystkie playlisty porozrzucane, także jest dużo ciekawego materiału. Pamiętajcie, możecie wspomagać kanał na Patronite, tam jest kilka celów, które chciałbym zrealizować i myślę, że przyczynią się do tego, że jeszcze kanał będzie ciekawszy dla Was, czyli dla odbiorców.